Dzień dobry, witamy się dzisiaj z Państwem nie z naszego siedliska, tylko z okolic. Pamiętacie, w ostatnim odcinku wspominaliśmy Wam, że musimy załatwić urzędową sprawę i właśnie nadszedł ten dzień. Idziemy podpisać pewne dokumenty, o których za chwilę w kolejnej części odcinka dowiecie się, o co chodzi, co i jak. Do zobaczenia później. No to co, maleństwo? Wstawaj. To wychodzisz, czy się giziesz dalej? Gizia mi się, o Jezu, jak one leżą. Dobra, już idę. Ale jeszcze wróćmy do tematu. Jeżeli Wy macie coś podobnego, taki problem na przykład u siebie, to możecie złożyć wniosek do gminy. Kradek na mnie nie może patrzeć. Nie mam siły, za ciepło jest, żeby się z nim spierać. No. A ja wręcz przeciwnie. Wiem, działa mi na nerwy. Dzisiaj jestem jak wrzut na dupie. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin tym razem taki mały kartonik ma. Popatrzcie, będziecie się śmiali. To są Cezarego, część już się wykluła. Testowa część, bo to jest eksperymentalna hodowla. Czy śmiejemy się? Chcemy Wam pokazać, mamy 3 sposoby rozpoznawania, seksowania płci w wieku wczesnym, co jest bardzo fajne, bo wiadomo, że z kogutami jest często problem. No i chcemy Wam właśnie, no wydaje mi się, że tutaj w tych, co się urodziły jak na razie, na pewno są jakieś samce i samiczki. Śmieję się, bo Cezary, kuźwa, z większymi czubami to już nie mogłeś nam dać jajek. Ale jak one mają jeden dzień? Nie, one mają kilkanaście godzin i takie czuby już mają. Musicie to zobaczyć. Zobacz, popatrz, jaka czapka, popatrz jaka tu czapka. Tutaj rozświetlę obraz, żebyście mogli zobaczyć lepiej. Są prześliczne. O Jezu, jaka czuprynka ten jeden. Że one mają kilka... Wiesz co to będzie? Większa czupryna od kurczaka. No ale faktycznie. Żeby tylko samiczki były. Żeby tylko i tam z tyłu jest jeszcze... O, tutaj jest jeden tak samo z czupryną. Ten chyba tak samo, kolego? Czy koleżanko? Piękne, piękne. No dobra, dzieciaki, lądujecie do swojego domku teraz na dobrych kilka tygodni. Tak jest. No, całuska na szczęście naszej czubatce. Jaka piękna. Pokaż to ją. Ale cudo. No. Ale to jest samiec. Tak? O, zobaczcie, jesteśmy tutaj właśnie teraz już naszym odchowalnikiem. Wszystko ładnie, czyściutko. Ale teraz tak sprawdziliśmy, no spójrzcie. Widzicie? Jednodniowy. Mają problemy, może mieć problemy z nogami. No, coś zobaczymy. Ma z nóżkami. Ja to troszeczkę tutaj, o, lepszy obraz będzie. O, widzicie? Ta ma prosto normalnie, a ta... To jest samiec. To jest w ogóle samiec, a to już Marcin pokazał Wam. Ale tutaj te nóżki zabija. Dobra. Oj. No dobrze. Rozświetlę. Jak zawsze, pierwsze co to Marcin pokazuje, gdzie jest woda. Wkładamy je tutaj pod płytę grzewczą, no bo wiadomo jest... No one muszą mieć ciepło, chociaż dzisiaj jest bardzo ciepły dzień. Tak. Dzisiaj chyba 30. 30? Oj, trociny mi się do mikrofonu tam przyczepiły. Ja podejdę z drugiej strony. Będziemy czekać tydzień czasu i po tygodniu będziemy robili te testy. My w trakcie teraz jesteśmy, wiecie, uboju brojlerów końcowego, także mamy bardzo dużo pracy wszelakiej. Nie wszystko ogarniamy. Już kurnik wypadałoby wymyć, strocin starych. Nie ma mokro, bo wiadomo, jest sucho i ciepło. No popatrzcie, jaki rodzyn. Czarny jedyny. Czarny. No. Cały czarny. Tylko, że to chyba samiec. Zaraz zobaczymy, czy to jest samczyk. Dawaj łebka tu. Dobrze, zamocone. Popatrzcie, tak się też... O. Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Zobaczymy. Dobra, zobaczymy to. No i, o, tu jest musimy szybciutko gonić po jedzonko dla nich.
Bo No tak, no jakoś, no nie mamy czasu nie mamy nawet czasu, pojechać. powiem wam, że no trochę to trochę jest. No tak, każdy gospodarz wie, że to jest chyba najbardziej taki okres dla niego ciężki, co nie? Ja tutaj tak trochę im pozamykam, Co im żeby miały pozamykasz? cieplej. Żeby więcej No, tego no i ciepła. tak cieplutko dzisiaj jest. No, ale wiesz, one z 37 idą, nie? No tak, tak. Że dla nich to jest Ale jak szkoda mróz. tego jednego, co? Zobaczymy, może mu się wyprostują. Może jest na tyle młody, że wie, że to jeszcze nie ma co dramatyzować. Was pokażę. Wstawaj. To wychodzisz, czy się giziesz dalej? Kizio mi się, o Jezu, jak one leżą. Dobra, już idę. No, chyba nie pomarzną, co? Ciepło Nie, jest. Chcesz co? lampę im włączyć jeszcze? Kanie, wystarczy im. Ich nie jest tak dużo. Naprawdę. No to nie jest tak dużo, no to nie chodzi o tak dużo, tylko o podniesienie Ale temperatury. mieszczą się. To jest za ciepło, to jest naprawdę ciepło. Tak? Wiesz, nie No trzeba. dobrze. Dobra, No jeszcze idziemy. wiesz, no przecież działa na pełną moc, wiesz, ten. Chodź, żeby Dobra. żeby im to grzało całkowicie pomieszczenie. No i przedszkole po raz kolejny się sprawdza. A ten kabel to tędy? Może być ten, a co za różnica właściwie? No nie wiem, nie pytam się. Więc może jest ten. Dobra, po jedzonko, chodź, lecimy. Tak, jedziemy po jedzonko. O, poczekaj, jak jesteśmy tutaj, chciałam wam coś pokazać. Pochwalić się naszym drzewem, to jest czeremcha. I zobaczcie, ile owoców ona ma. Ja zaraz tutaj obraz trochę przyciemnię. Ty to widzisz, kochanie? Ale nie było nic kwiatów. Kwiatów było bardzo mało, albo jakoś tak tu szybko było. Proszę, no, właśnie, mamy do was pytania. Chyba się robi przetwory z czeremchy. Nie jestem pewna. Jeżeli macie jakieś takie sprawdzone przepisy, to z chęcią skorzystam. Ale tak, ale tutaj się no ugina nam. No cisza! Cisza, dziewczyny, cisza. Popatrz tu, Klaudia, takiego jeszcze Tak, ale nie, no tutaj, kochanie, no przecież no spójrz Jeszcze tutaj. więcej. No żartujesz? No. No ale jakie grona. No coś niesamowitego. Myśmy ją odsłonili w tym roku, bo nam bardzo się podobała, no i wiecie, miododajna i tak dalej, tylko mówię, że z tymi kwiatami to było średnio. Ona I my ma... generalnie mamy na nią plan, ponieważ my tam mamy bardzo dużo wszelkiego rodzaju innych drzew, że będziemy gałązki pewne odcinać, bo ta czeremcha idzie tam aż do góry. Jadź się tam na górze, jaka Tak. czarna. Czeremcha idzie do samej góry. Popatrz Do tu, Klaudia, samej popatrz. góry tam idzie czeremcha. Popatrz. Ona ma, wiecie co, jak się te tak roztarło, tak gałązki mówią, znaczy znajomi nam powiedzieli, że jest dobra na komary, że się bierze takie gałązki roztarte i przy sobie nosi i podobno ten migdałowy zapach taki Cyjanko. odstrasza. Cyjanko, tak. No tak, bo migdałowy. No, ale nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale owoców, no naprawdę jest nie mieliśmy tyle, nigdy, mieliśmy żabciu. tyle jeszcze. Dziwne, Nigdy. nie? Bo nie było kwiatów. No nie było Nie kwiatów, możemy jakoś przypomnieć tak sobie momentu, kiedy to kwitnie. Przegapiliśmy Nie to. przegapiliśmy. Były ścięte, ja Tak? nie wiem, ale albo było bardzo mało Szyb- przez te ścięcie. Tak, tak, Krótko raczej. krótko. Popatrz, jak tu jest ładnie w ogóle. O, gąski nasze. No i my tam... O, muszę troszeczkę obraz rozświetlić, żeby wam je pokazać. O, gang Olsena. Tutaj, o, zguba leci. No i co wy się wydzieracie? Co się wydzieracie? I właśnie tutaj, o, cały ten pień, co widzicie, te trzy tutaj, Tak, to jest e, czeremcha. trzy drzewa połączone ze sobą, to jest wszystko czeremcha. Myśmy od dołu troszeczkę ją podcięli, żeby stworzyła taki fajny pióropusz. Tutaj jakieś drzewko jedno chyba tutaj wyleciało, żeby Chyba właśnie tak, coś dać jej jakieś troszeczkę... cieniutkie. Tak, troszeczkę ten i tam jest jeszcze jedna gałąź, którą czeka, ale ona w następnym roku wyleci, bo nie chcemy od razu tak jakby takich wielkich robić ruchów. Chcemy ją po prostu bardziej odsłonić. No mówię, brzus i innych drzew u nas jest pod dostatkiem, a takie rodzynki trzeba dać im po prostu miejsce, żeby rosły, bo no, wygląda to ślicznie. Ślicznie. Tak. Stratki zniszczyły Jacusia.
Dobra, wracamy po krótkiej przerwie, żeby maluszkom dać papu, bo pojechaliśmy po jedzonko. Tak. Proszę bardzo, srebrną tacę, Żabciu. Tradycyjnie. Pokaż. Bo za ciepło im jest chyba, wiesz? Za ciepło, bo wyłażą. schowały się. Dobrze, dobrze, niech wychodzą, niech się bawią. A ja spróbuję, ty rozpakowuj tam jedzonko. A ja tutaj jeszcze raz je może wam pokażę, ale muszę rozświetlić obraz. Tam są fistaszki, tutaj. O, proszę bardzo, jakie ładne. No co tam Pancio robi? Stuka i puka wam, stuka, puka. Jeden ma te nóżki takie krzywe. No. Wydania na nich. Kradek na mnie nie może patrzeć. Nie mam a ja za ciepło jest, żeby się z nim spierać. No. A ja wręcz przeciwnie. Wiem, działa mi na nerwy. Dzisiaj jestem jak brzut na dupie. Dobrze. No popatrzcie, taka ładna dziewczyna, jak to nie być jak brzut na dupie. Dobrze, no kochanie. Ja tutaj do was kieruję teraz. Chciałam się do was tutaj... A szkoda? No! Bo jestem przy momencie rozpakowania Prezenciku od Emilki. I chciałam przy okazji, bo mam tutaj cudne foremki. No i ten pokazuje jak zwykle co chce. No dobrze, no to ja też wezmę. Prezenty. Prezenty to się bierze to, co człowiekowi najbardziej pasuje. A już mam czapkę na jaka laska. Tak, i chciałam tutaj nie tyle, że mały apel, ale informację. Apel nie, to źle brzmi, że... Bardzo byśmy was prosili, żebyśmy teraz wszyscy stanęli na baczność. Nie da mi powiedzieć, no nie da mi powiedzieć. Ale to ty zaczęłaś z apelem, a apel jest na baczność. No to stoisz na baczność i słuchasz dalszych rozkazów, a Klaudia, nie... co by to było, jak ja bym ciebie słuchał? Słabne. Chyba To nic dobrze. Tego, chyba jak nic będziesz tego nie słabna, wyjdzie. to będziesz mięciutka. Słabne mówię. I będziesz mniej oporna. Ten dalej swoje, no ty naprawdę. Dobrze, jesteśmy przy mydełkach. Będę teraz do was wydzwaniała, bo zbliża się termin właśnie ich końca leżakowania i chciałam wam powiedzieć właśnie, że już w przyszłym tygodniu będą pierwsze wysyłki. Nie z tych foremek, Emilko, moja kochana droga, czekaliśmy na ciebie, myśleliśmy, że do nas przyjedziesz. No szkoda, że nie znalazłaś więcej czasu, ale rozumiemy to, wiadomo, rodzina jeszcze w szczególności jak z takich odległości się przylatuje, więc każdy jest spragniony, żeby ciebie zobaczyć. Ale my się nigdzie nie wybieramy. My się nigdzie nie wybieramy. A ty na pewno nie raz jeszcze Może odwiedzisz. za rok, za dwa jeszcze nas odwiedzisz, a wiadomo, mydełka wiemy gdzie lecą. A tutaj spójrzcie, następne będą cuda, ponieważ to nie tyle, że super fajna foremka, ale dziwne, no. mam jeszcze Jaka do sztywna tego, ona jest. patrzcie ile kwiatów, ile kwiatów. No Emilka Tak. nas rozpiesza, jakby pokazuje strony, Drogę. w które tak, możemy pójść. No moja lawenda no trochę wygląda jak wygląda, ale jest w 100% naturalna, prawda? Mówię o mydełkach swoich, więc zobaczymy co Klaudia będzie wydziwiała z tym. Ale to będą próby, no... Tak, no od czegoś Czy trzeba udane zacząć. to nie wiadomo. Wracając do tematu, już trochę mi jest za ciepło. Prawdopodobnie w sobotę będę starała się z Wami kontaktować, a jak nie to na początku tygodnia odnośnie zamówień. A jeżeli ktoś byłby chętny, już jest otwarta kolejna lista odnośnie mydełek i kremów, a to tylko no, bo już jedna została wyczerpana i teraz na następną zapisujemy,
która będzie gotowa za jakiś x czasu. No dokładnie bym musiała U nas sprawdzić tak w kalendarzu. No niestety u nas jest jak za komuny. Jak dostaniemy półprodukt, bo tak można powiedzieć, Tak, czyli tłuszcz, surowiec. bo z tym jest bardzo ciężko, no to my robimy, no i wiadomo, czas oczekiwania. A zobaczcie tutaj jaki, to jakaś jest aluzja chyba do nas, Marcin. Tak. Bo to jest aluzja taka, o. No tak, nie może być do nas, nie może być, to jest recepta na szczęśliwe małżeństwo. No właśnie. Nie może być do nas aluzja, bo my nie jesteśmy małżeństwem. No ale właśnie o tym mówię, no to jest jakaś A. aluzja. A i widzisz, i ty mówisz, że ja jestem niekumata, no. Ja w takich rzeczach jestem niekumaty. Przecież ja na ciebie patrzę jak na aniołka, no niam. Tak bym Ale się pocałował. podlizuje, wiecie co? A to jest taka tutaj, no daje popalić, a tu takiego aniołka gra, ohoho. Wierzcie mi, że to nie jest taki aniołek wcielony. Nie, w życiu, ja się przyznaję. Wredna małpa ze mnie. Czasami tak. Czasami. Dobra, już nie pokazujemy was, nie zanudzamy wszystkimi Nie wiemy, co specyfikami. to jest. Zresztą my sami nie wiemy Pewnych rzeczy, tak. dokładnie, musimy się skontaktować z naszą... Nasionka, no to wiemy, no nasionka to nasionka trudno nie wiemy, wiedzieć. ale Ale jest- to są jakieś pieczęcie. Ale to Widzisz, trzeba... bo ja widziałem, No, że to są a pieczęcie. to już Dobra, się no z nieważne, Emilką nieważne. skontaktujemy. I to chyba jest z własnej roboty, co? Ale takie pakowane? No tak zalakowane. Ale jak to tak zalakować i No własnej właśnie. roboty? Idę schować te moje cuda. Tak, I a- bardzo dziękuję, Emilko. Będziemy wykorzystywać. No. Właśnie te są fajne forenki, bo zawsze mi troszeczkę nadmiar zostanie, a to mi się mieści znowuż do pudełek. Mniejsze, I to super. mniejsze mydełka, ale też znamy osoby, które lubią właśnie takie, wiecie, Tak, z kształtem, tak, żeby tak. były ciekawsze. To jest ciekawe, bo jest jakby sztabka, czyli to co my robimy, takie proste sztabki, ale z wzorkiem. Tak, ale zerkaj, ale zmieści się do pudełka, o to No. chodzi, bo też grubsze cięcie, wiesz, tutaj wyjdzie Nie, chyba z grubszego 5. nie możesz dać 3 Aha. cm zawsze, bo nasze pudełko ma 3 A, cm. no właśnie, 3 cm. No, Ale no dobra, to zobaczymy, pomyślimy. będziemy kombinować. Jakoś to oczywiście. będzie. No. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie. O. Mi się podoba. Na słońce nie wyjdę, bo mnie pewnie zgrzeje nieźle. Dobra, idę. O, idziemy. Dobra. To do zobaczenia za chwilę. Wracamy z miasta i jesteśmy u nas szczęśliwymi posiadaczami działki, którą Drogi. na pewno poznajecie, Droga. którą już nieraz widzieliście. Może wyjaśnij, Marcin, Właśnie. dlaczego, bo to takie no, trochę śmieszna sytuacja. Śmieszna. Po prostu dziwnie były działki podzielone tutaj i w środku, wyobraźcie sobie, była od niczego nie odchodząca do niczego nie wchodząca droga gminna. Tak, droga gminna. Czyli Ja już Wam pokazuję, Marcin się tam przejdzie kawałek i Wam pokaże, o czym my dokładnie w tym momencie mówimy. I ta droga dzieliła nasze dwie działki i tak naprawdę potrzebowaliśmy robić cały czas przeniesienie stada. Bo według teraz takie tych prawo zmian w jest. przepisie że jeśli działki agencji, ze sobą się nie stykają, to trzeba przeniesienie stada robić. tak, albo po prostu nową siedzibę stada, byśmy musieli tutaj zamontować na tym polu. A z tego względu, że ja tutaj kuski no, są tutaj codziennie, czasami w sezonie, to trzeba było codziennie je przestawiać w to i z powrotem. Dobrze, tam gdzie Marcin jest, To tu się zaczyna. to jest szerokość właśnie tego pasa. I to wszystko
wyobraźcie sobie, mimo że wygląda jakby należało do naszego pola, to wcale nie należało do naszego pola. Nie. I do nas. No i do nas, to tak dziwnie nam rozgraniczało nasze pole. Wiecie, no trochę jest Nasze strach pola. z czymś takim, no bo Tak. nie daj Boże, ktoś by to kiedyś może kupił albo ten i moglibyśmy mieć pozbawieni tak. w teorii dostępu do własnej działki. Ale jednego. kochanie, poczekaj, ja tutaj wejdę w słowo, bo warto tutaj nadmienić, że no, to jest droga gminna była. I to nie tak, że gmina sprzedaje swoje drogi chętnie. Albo działki w ogóle. No działki, działki to może nie wiem, sprzedają, Marcin, ale może jeżeli tak, chodzi no. o drogi, no bo jednak to wiadomo, no droga to też brzmi jako dostęp, no taki newralgiczny punkt. Nieistotne. Ona była tutaj w środku niczego. Tak, W środku... przyszli, zbadali, jakby tutaj ocenili to, czy faktycznie jakby, wiecie, coś na mapie to jest jedno, ale może czegoś nie widzą, do czego to było potrzebne. Tak, I... to rozgraniczała po prostu jedno pole od drugiego. Nam się wydaje, że był jakiś plan. Jakiś, Tylko kiedyś. tak, kiedyś. I po prostu on nie wypalił, działki pocięli. Zresztą tutaj jest następna głupia działka, taki trójkącik. No i dokładnie, pokażemy ale jeszcze jeszcze kawałek. wróćmy do tematu. Jeżeli Wy macie coś podobnego, taki problem na przykład u siebie, to możecie złożyć wniosek do gminy o polepszenie warunków zagospodarowania przestrzennego. Ale na przykład w stosunku do zwierząt, czy tak jak przenoszenie stada tak. i tak. Tylko, że musicie w tym momencie tak umotywować to. Dlaczego na przykład gmina chce Wam to sprzedać, z jakimi komplikacjami na przykład teraz to się dla Was wiąże. No po prostu napisać list, w którym wyjaśniacie, dlaczego składacie chęć zakupu drogi gminnej. Czyli sama chęć zakupu może nie wystarczyć. Nie, może nie wystarczyć. Dobrze, nagadaliśmy się troszkę. Teraz Jeszcze Marcin, pokażę. idź, To pokaż teraz w drugą ja stronę. mam, dobra, to ja pokazuję. Tak. Cały czas idzie tutaj ta droga. No jak to droga? No i troszeczkę tam jest ciemno, nie wiem czy Marcina widzicie. Ja Wam będę palcem pokazywała. On jest tam. Albo sekundunia. Ja do Marcina podejdę. Momento. I tam jest nasze przejście, brama rozdzielająca nasze teraz pola. No i tutaj przechodzimy wzdłuż płotu. Proszę? Tak, tutaj. I Tak. teraz z tamtej strony mniej więcej, tak jak tamte pole widzicie jest zaorane, tam się, no tam jesteśmy zetknięci, czyli granica przeniosła się do tego zaoranego pola i idzie do lasu. Idzie do lasu, tak, tylko że no... Całkiem kawałek zresztą do lasu. No spory, zaraz podejdziemy, tam też pokażemy, tylko najważniejsze dla nas było tutaj. W ten To sposób, przejście, no po prostu teraz takie, no przepisy chore Nie, porobili, więc... Ale przepisy Tak, ale- przepisami, ale też zastanówmy się, Dostęp. powiedzmy tak, nie, jakaś jest sytuacja awaryjna, nie wiem co się stało, UFO wylądowało, musimy to sprzedać, co nie? No to jak sprzedasz komuś działkę, która nie ma żadnego dostępu właściwie, nie? Jest właśnie, problematyczna poniekąd. Trzeba Więc pokazać, lepiej że ona nie ma żadnego dostępu, bo w tamtą stronę, gdzie pole się już kończy, tam już jest strumyk taki malutki, później już w tym jest momencie... działka, ale kogoś innego. Ale są sąsiada i nie mamy dostępu z tego pola, nie ma dostępu Tak samo jak do z tego. drogi. Tak samo jak z tego. No. Tutaj tak samo jest las. No dobrze, i w tym momencie tak, teraz możemy jesteśmy tutaj na początku. Całkiem takim pasem 4-metrowym chyba Tak, idzie do 4 średnio, metry i chyba średnio. na samym końcu się tam delikatnie zwęża. Także w sumie, dobra, dużo się nagadaliśmy. A, dokładnie. Ile ta działka ma? Brzmi to jak potężne, albo jakaś inwestycja. Nie, to malutkie. Najwięcej z tego wszystkiego to jakby obsługa tego kosztowała, nie sama działka. Znaczy działka też kosztowała, ale to jest 400 metrów działki. Nie wiem, ary. 4 ary. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. No jakby... O, tak wam powiem, że może na miejskie warunki to jest dużo, stosunkowo jakby miał wam przybyć do ogródka 400 metrów, no ale jak się mieszka na wsi i ma się hektary, dumnie brzmi, ale no wiecie, coś ponad hektar nawet, bo to jest duża już powierzchnia, hektar jest dużą powierzchnią, to nie jest tak zauważalne. No nie jest zauważalne, w szczególności, że no wiesz... Bardziej to jest właśnie dla nas, dla spokoju ducha. O. Tak, dla spokoju ducha. No zastanawialiśmy się nad tym, no wiadomo, są też inne wydatki ważniejsze, ale pomyśleliśmy sobie ze strategicznego punktu, no widzenia, to tak był lepiej, jednak priorytet, na który no po prostu się... Trzeba było... No właśnie, wyżygać. A, najlepsze jest to. Marcin, potrzymaj. I tu jest jeszcze taka, Klaudia niech powie, właśnie ta następna taka dziwna działka, to już jest jakby tak. sąsiada, więc No tutaj... sąsiada, no. Czy wyobraźcie sobie, że teraz jak pokazaliśmy ten kawałek, dobra,
tam gdzieś przy drugim czy trzecim słupku zaczyna się trójkąt. I ten trójkąt tu leci i taki powiedzmy tu ma metr może albo pół i leci tam i się rozszerza do 5 metrów. No i znowuż dzieli w teorii nasze działki. Trochę nam wchodzi, dlatego jak będziemy tutaj chcieli wypasać kuski, jeszcze zastanawiamy się, byśmy musieli... Ja jestem przeciwny, bo tu się, wiecie, to jest tradycja, tu się pryska, my nie chcemy pryskać i jakby zwierzęta by to jadły, może nie chcemy po prostu tej chemii. No, ale może choinki zasadzimy, bo jeszcze tak myślimy, bo mamy tutaj ładny widok. Natomiast widok jest wieje tutaj i to od tych pól ciągnie. I tak na Widzicie zimę, widok? Tam daleko jakieś tam góry widać i w ogóle jest pięknie. Teraz to będzie bardzo ciemno. Zastanawiamy się, czy po prostu nie wsadzić tutaj 3 choinki, niech one rosną pięknie i zrobią nam tutaj taką ścianę, troszeczkę taką blokadę od wiatru. A tu wieje potwornie. Się tak zastanawiam, a wieje, naprawdę wieje. To jest najgorsze miejsce, to jest jak przeciąg. My nie przesadzamy mówiąc, że wieje. No i dlatego to z myślą o zwierzętach myślimy ewentualnie o tej ścianie, albo po prostu nic nie zrobimy. Jeszcze nie wiemy, jeszcze tak się zastanawiamy. No to była taka nowina, co niektórzy może nie wiadomo czego się doszukiwali, ale tak jak wspominałam, niespodzianka formalna, urzędowa. No i co? Dużo nie zmieniła, nie przyniosła do naszego siedliska, tylko dodatkowy papier. Widzicie, my tu stoimy i nasze statko jest tutaj. One wszystkie na nas czekają. Mega to słodko. Aż się zadławiła ze szczęścia, że jak mnie zobaczyła. To piłeczka? Nie, czy Bella? Bella, ty jesteś śliczna bez tych rogów. Jaka ty się dobrą kozą w ogóle zrobiłaś. Chodźcie dziewczyny, chodźcie. Nie ma już bicia koleżanek, co? I zauważcie, że Marta ma ciągle rogi i my jej nie będziemy dekolonizować prawdopodobnie, bo używa ich bardzo mądrze. Na zasadzie uderzy, ale nie robi krzywdy nigdy i tak nie jest zawzięta. A co najważniejsze, skoro zapomniałeś powiedzieć. No. Dzisiaj ostatni dzień zmagań z brojlerami. Koniec! Dzisiaj koniec, finito, jupi! Naprawdę jesteśmy tak zmęczeni. Dały nam popalić. Mamy zaległości we wszystkim. Ja już nie jestem w stanie na komentarze odpowiadać. Jak wiecie, zeszliśmy z jednego filmu. Co tam jeszcze było? W lodówce leży pełno żołądków i nóżek do czyszczenia. Jeszcze na nas czeka 15 brojlerów do poporcjowania i zapakowania. Teraz się chłodzą, więc czekamy. Wielkie dzięki, Łukasz, za pożyczenie maszyny do pakowania znajomych. To było naprawdę life changer, niemalże. Bardzo szybko i sucho się nią robi, bardzo przyjemnie. Bo ci, co nas oglądają, dobrze wiedzą, że wspominaliśmy o woreczkach termokurczliwych. Natomiast w tym roku jakoś mieliśmy pewne komplikacje, i pożyczyliśmy maszynę od kolegi Marcina. Tak, i inny typ worków. Ojejciu, to jest próżniowa, ale taka... komorowa pakowarka próżniowa. Komorowa. No i sama się robi, człowiek, a wiecie, jak do wody się wkładało, to te worki trzeba było później suszyć. Ja miałem ręce prawie poparzone, bo ja musiałem je do wrzątka. Wiem, że w rękawiczce, ale wiecie, trzymać ten worek z kurczakiem. Ale fajne, jest naprawdę fajne. Chociaż nie wiemy, listwowe na pewno nie będą tak dobre. Są tańsze, ale nie wiem, czy tak naprawdę jest większa obsługa. Chociaż ja wiem, trzeba było spróbować. Spróbujemy, ale teraz mieliśmy ten luksus właśnie. Tak, taki fajnie nam właśnie. Pomogło, tyle czasu nam zaoszczędziło. Popatrzcie, jak to jest właśnie żyć z innymi gospodarzami. Zresztą to jest akurat mój kolega z podstawówki, ale jest również gospodarzem. To jest od Bruna. Bruna, przecież od Bruna, od Bruna, wiecie który. I właśnie, że warto żyć tak jak my z Mirkiem, tutaj jeszcze z kilkoma innymi osobami, bo każdy coś może, każdy ma jakieś znajomości, coś może pożyczyć, załatwić i wtedy człowiek nie musi wydawać dużej ilości pieniędzy, a jakby temat załatwiony. Chodźcie, Gamonio, bo one do taty. Popatrz jak idzie król Marcin. Patrz, Klaudia. Dzień dobry, moje kozy. Dzień dobry. A ty co się o mnie obcierasz? Pindolcu. Chodźcie. Chodźcie, dziewczyny, chodźcie. A się ociągacie? Na perańta czeka. Ale to już zdążyłeś się tutaj wszystko wrąbać. No chodźcie. Chodźcie,
Aha, Amber, cześć Amber. Nie wpuszczaj, bo się Nie. przestraszą. No, chodźcie dziewczyny, muszę to gdzieś położyć. Co na sekundę tutaj dam. Mam nadzieję, że mi koza nie zje tego. Zeże. Tak, aha. No. Nie, aha, widzisz tutaj potrzeba? Widziałeś? Obcierać się chciała. Ja wiem, bo jak szła, to jak się Tak. obcierała o mnie, to aż Teraz, jak będziemy, znaczy nie wiem, czy będziemy mieć. całe nie wiem. statko nasze popatrz w jednym miejscu. Zobaczcie, jak znajdziemy trochę czasu, to mamy coś dla nich, nowy projekt. Ale to na razie musimy kilka dni odpocząć, później... Tak, to jest i- tak, oczywiście, i to jest pomysł Mireczka. Tak, o, No i naprawdę. zresztą najważniejsza część do tego jest od Mireczka. Tak, czy tam i są. podpatrzyliśmy to u niego już, No. on skonstruował dla swoich pociech, dla tych dużych. Tak, w ramach dobrostanu. Tak, ojojoj, no to ty gdzie mi tam wsadzasz to? No Także mamy już nowy projekt, bardzo się z tego Tak. powodu cieszymy. no. Pisklaki, jak wiecie, wyklute, także mają się dobrze, nie ma żadnych upadków. Też jesteśmy zadowoleni. Przyznam szczerze, że jest dla mnie wielką ulgą, że są zdrowe i nic się nie dzieje, bo ja tam wchodzę rano, uzupełniam wodę, czyszczę wszystko, przedmuchuję, daję nowy pokarm i uciekam na całą dobę i dopiero jestem za dobę. Po prostu nie mam czasu, jakby wiecie, doglądać każdego pisklaka osobna, ale nie ma potrzeby, więc luzik, bluzik. Popatrz jak się stado przy nas skupiło, popatrz. Gamunie jedne, ale zobacz, nie chcą jeść. One pełne To są. one One chcą One towarzystwa. towarzystwa chcą. Patrz, patrz, patrz. Tak, wejdź na doli, żebyś była wyżej. No. Au! Stanęła ci? Au! Bardzo dobrze. Mogła się bardziej przyczasnąć. No wiesz co, no ja rozumiem, kto w klapkach do was idzie, Ja. ale nie w takich klapkach, że wiesz, nie mam zakrytych palców, bo mokre są. Aha, do ciebie idą. Tak, bo mnie jest psęcik. Są ciekawskie. Popatrz, one jeszcze są. Wiem, niesamowite co? Zobaczcie, takie duże chłopaki, a jeszcze tam te matki podbijają. A ty masz pulpeta? Mam pulpetę. Nie! Marta! I patrz, idzie. Uparta koza. Kozabella. Kozabella tacie ucha zawsze zjada. O, patrz. Dalej no widzę. Au. Ale się Ale delikatnie, dostała. nie robi krzywdy. Au. Ej, Au.